Cześć! Dzisiaj dla odmiany nie będzie mowy o starych odkurzaczach. Chciałbym zająć się takim zabawnym, małym urządzeniem, które wygląda trochę jak jakiś stary, ręczny świderek, czy jak jakaś wiertarka, coś w rodzaju takiej ręcznej wiertarki, ale w rzeczywistości służyło do czegoś kompletnie innego. To urządzenie jest ręcznym napędem do starej radzieckiej maszyny do szycia Tuła model pierwszy, tak jak ta, której poświęcałem już jedno nagranie na mojej kanale. To jest maszyna z roku 1959 roku, która w mojej rodzinie jest od kiedy pamiętam. Pokazywałem w poprzednim nagraniu kilka miesięcy temu wymianę kompletnie sparciałego, zniszczonego kabla zasilającego od tej maszyny na taki bardzo podobny do oryginalnego kabel w oplocie. Wtyczki zostawiłem oryginalne, wymieniłem tylko te przewody, przewód idący do maszyny i przewód idący do pedału zasilającego maszynę. Zresztą link do tego nagrania zamieszczę pod koniec tego filmu, żebyście mogli tę wymianę przewodów sobie obejrzeć. I w komentarzach pod poprzednim nagraniem o tej maszynie Tuła model pierwszy przeczytałem m.in. pytanie, czy mam ręczny napęd do tej maszyny. Ja przyznaję, że w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nie wiedziałem, że te maszyny można było w chwilach, kiedy nie było prądu, były jakieś przerwy w dostawie prądu, można było po prostu obsługiwać przy pomocy ręcznego napędu. Zacząłem szukać i znalazłem rzeczywiście kiedyś w internecie ofertę sprzedaży takiego ręcznego napędu, który jest nawet identycznie polakierowany, identycznie pomalowany, ma też takie złote, nie wiem, szparunki, tak? Żeby założyć ten napęd do maszyny, trzeba było zdjąć tutaj z tyłu plakietkę z logo. TOZ to jest, o ile pamiętam, Tulski Оружейный Завод, czyli tulskie zakłady zbrojeniowe, bo trzeba przypomnieć, że ta maszyna powstawała w zakładach wojskowych produkujących normalnie uzbrojenie. Zresztą jest też dosyć solidnie wykonana, jak na zakłady zbrojeniowe przystało, więc trzeba zdjąć tę plakietkę. Pokażę Wam zaraz od środka, jak to wyglądało. Tutaj trzeba było zdjąć elementy z tego napędu, podkładki między innymi. Tak. Na razie nie będę ich zakładał. Napęd montowało się tutaj. To oczywiście powinno być tutaj też założone. Ja to na razie prowizorycznie tylko zakładam. O, w ten sposób. I teraz teoretycznie, kręcąc tą korbką, powinienem był w stanie napędzić maszynę. Ale szybko zorientowałem się, że coś tutaj nie gra, że nie jestem w stanie tej maszyny przy pomocy tej korbki uruchomić. Pokażę to może w zbliżeniu. Zorientowałem się, że tutaj, w tym miejscu, gdzie jest koło napędowe czy koło zamachowe, które normalnie jest napędzane paskiem połączonym z silnikiem, brakuje jakiejś części. Widzicie, że tutaj ta część napędzająca od tej korbki, tego napędu ręcznego, ona właściwie nie ma za co złapać tego koła zamachowego i nie przenosi tych obrotów na wał napędzający maszynę. Ewidentnie tutaj powinna być jeszcze jakaś tulejka, jakaś część zakładana na to koło zamachowe, które pozwalało przenieść ten ruch obrotowy korbki na mechanizm maszyny. No i rzeczywiście zacząłem szukać w internecie. Okazało się, że jak najbardziej w mojej maszynie brakuje takiej tulejki, którą normalnie sprzedawano w zestawach razem z całym tym ręcznym napędem do maszyny. Ta tulejka była właśnie montowana tutaj na koniec wału napędowego maszyny, była przykręcana dwiema śrubami i wtedy ten napęd ręczny, ten, nie wiem, hak zahaczał się tak jakby o tę tulejkę założoną tutaj na koło napędowe, no i normalnie wtedy można było pracować maszyną. Tego u mnie nie ma. Przypuszczam, że to jest dosyć częsty przypadek, jeżeli kupuje się takie używane, stare napędy ręczne, no bo rzadko kto zadawał sobie trudu, żeby potem te tulejki z maszyny zdejmować i sprzedawać to wszystko razem w komplecie. One po prostu najczęściej
ginęły albo zostawały na jakichś już nieużywanych starych maszynach. No a bez tej tulejki niestety nie uda mi się tym dalej pracować. No i pomyślałem sobie, że warto poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby ten problem rozwiązać. Być może kiedyś uda mi się znaleźć taki komplet z oryginalną tulejką, ale no na razie czegoś takiego jeszcze nie widziałem i pomyślałem sobie, że jeżeli wytnę tutaj jakiś kawałek grubej metalowej rurki, który będzie pasował na tę końcówkę wału napędowego w maszynie, jeżeli uda mi się go tutaj wpasować i przykręcić dwiema śrubami, które powinny przechodzić, nie wiem czy to widać na nagraniu, na wszelki wypadek zrobię jeszcze zdjęcie i pokażę. Tutaj są takie dwie, w tym kole zamachowym są takie dwie śruby, które odpowiadają otworom też tutaj w tym końcu wału napędowego, w tej końcówce. Jeżeli taką tulejkę udałoby mi się tutaj nałożyć i przykręcić dwiema śrubami, to myślę, że ona by się całkiem solidnie trzymała. Ważne tylko, że w tej tulejce będę musiał też wyciąć jeszcze taki otworek pasujący na tą końcówkę napędu ręcznego, tak żeby ta cała siła z korbki była przenoszona na wał napędowy. Znalazłem w internecie schemat takiej oryginalnej, a może dorobionej, ale w każdym razie według oryginalnych wymiarów tulejki od napędu ręcznego. Przejrzałem całą kolekcję moich różnych rur stalowych, rur kanalizacyjnych i jakichś innych, ale niestety takich dokładnie odpowiadających tym wymiarom nie mam. Natomiast znalazłem taką rurkę, która ma wewnętrzną średnicę, sprawdźmy to zaraz. Tak, 34,5 mm. Tutaj ta końcówka wału napędowego w maszynie ma 30,5 mm. Także to powinno, będzie troszeczkę za luźne, ale pomyślałem sobie, że jeżeli obetnę taki kawałeczek tej rurki, tutaj oczywiście wygładzę to wszystko, on będzie co prawda troszkę za luźny, ale jeżeli wkręcę go tutaj dwiema albo nawet trzema śrubkami w odpowiedniej odległości od tej końcówki, no to ona powinna się tutaj dosyć solidnie trzymać i na boku tej rurki mógłbym zrobić takie z jednej albo z dwóch stron takie wycięcie, w które będzie wchodziła ta końcówka ręcznego napędu i jeżeli to się będzie mocno trzymało tutaj na tym końcu wału napędowego maszyny, to myślę, że ten ręczny napęd powinien w ten sposób funkcjonować. Jeszcze sprawdzę, jaką długość powinna mieć ta rurka. 2 cm powiedziałbym. Mogę nawet na wszelki wypadek zrobić 2,5 cm tę rurkę, bo jeszcze musimy tu przewidzieć miejsce na wycięcie. O, dobra robota na zimę, bo grzeje w ręce. Ok, sprawdźmy, czy pasuje do naszej maszyny. Mamy naszą tulejkę, taka jeszcze jest nie do końca wyszlifowana, ale chciałem zobaczyć, czy pasuje. O. Mam wrażenie, że całkiem fajnie. Ona tutaj jest troszeczkę szersza niż ta końcówka wału napędowego maszyny, ale jak tam wejdzie do końca, to całkiem mocno siedzi i myślę, że jak się ją też przykręci tutaj tymi dwiema śrubami, to powinna być całkiem stabilna. Napęd ręczny będzie, myślę, że to teraz dobrze widać, wchodził tutaj i po bokach, myślę, że w dwóch miejscach to zrobię. Będą takie szerokości powiedzmy 3-4 mm i głębokości gdzieś pewnie z pół centymetra wycięcia na tą część, na tego chwytaka napędu ręcznego. Tutaj w tym kole napędowym w dwóch miejscach są otwory na śruby, tylko że od góry zasłania je pasek napędowy. Ten pasek trzeba zdjąć, a w tym celu trzeba po prostu poluzować silnik i podnieść go troszeczkę do góry. I teraz mogę wygodnie zsunąć
ten pasek napędowy. I powiedzmy, że po założeniu tej tulejki od razu mogę sobie zaznaczyć miejsce na wywiercenie tutaj pierwszego otworu, na razie jednego. Ona jest teraz tutaj dobrze wpasowana i dociśnięta. No tak, tutaj widać. Ok. Idę wywiercić otwór. Ok, jest tulejka z tym naszym otworkiem. Tak, pasuje idealnie. Muszę w odpowiednim miejscu wywiercić jeszcze jeden otworek, a on będzie tutaj. Mam już dwa otworki. Sprawdźmy. Tutaj wydaje się, że idealnie. Teraz zobaczmy, w którym miejscu powinno być zrobione na wszelki wypadek wycięcie. Tutaj myślę po dwóch, można by nawet po czterech, tu i tak na krzyż można by zrobić, ale myślę, że po dwóch stronach spokojnie wystarczy. Spróbuję to jeszcze jednak zrobić tak, jak powinno być w tej oryginalnej tulejce, czyli przyspawać tutaj takie półokrągłe blaszki, które będą mocniej za ten chwytak trzymały, bo on może mi się tutaj jednak wyślizgiwać z tych otworków. Poszukam zaraz takich półokrągłych blaszek i po prostu je tutaj może nawet od środka przyspawam. Już znalazłem to, o co mi chodzi. Chciałbym tutaj przyspawać taką blaszkę i tutaj ewentualnie wyciąć jeszcze otworki, w które będzie wchodził ten chwytak, a tutaj w środek będzie wchodziła ta centralna część osi naszego ręcznego napędu. Coś takiego praktycznie idealne mi się trafiło w moich gratach. Zaraz to spróbuję ładnie tutaj przyspawać i potem przeciąć tak na pół. Myślę, że teraz dość wyraźnie widać, to jest z dwóch stron tutaj złapane i to by tak naprawdę już wystarczyło, bo przecież tam nie ma jakichś bardzo dużych naprężeń, ale ja jeszcze troszeczkę tutaj tym spawem pójdę dalej, a potem przetnę ten dekielek na pół. Podczas montażu tej tulejki natrafiłem na jeszcze jeden problem, mianowicie to koło zamachowe do wału napędowego maszyny jest przykręcone takimi malutkimi śrubkami. To są szóstki. One są za krótkie, żeby objąć jednocześnie tulejkę. Jeżeli przykręcam nimi tulejkę, to one wtedy za bardzo wychodzą z tego koła, z tego wału napędowego i maszyna przestaje się obracać. Zaraz Wam to pokażę. Wykręcę jeszcze tę drugą śrubkę. Mogę ją kompletnie wyjąć. O! I teraz kiedy kręcę kołem napędowym, nie jest to przenoszone tutaj na wał. Mógłbym teraz właściwie to koło praktycznie zdjąć. Dlatego musiałem w tej naszej tulejce nagwintować te otworki dwa. To akurat jest gwintownik w rozmiarze M6. Ostatecznie wyszła mi taka tulejka. Można by na tym jeszcze troszkę popracować, podszlifować, ale myślę, że to już powinno wszystko działać. Tak jak wspomniałem, ona jest troszeczkę większa niż ta oryginalna, która powinna być w tej maszynie. Po prostu innej rury, z której mogłem zrobić taką tulejkę, nie miałem. Musiałem czegoś szukać specjalnie, a chciałem zrobić to możliwie domowymi sposobami. Możemy sprawdzić jeszcze rozmiary tej tulejki. Te poprawne podawałem wcześniej na filmie. Średnica zewnętrzna 42,20, 42,30 mm.
Długość tej tulejki 25, prawie 25,5 mm, 35-30 prawie milimetrów. Przypominam, że oryginalnie ona powinna wynosić 32 mm, czyli ta jest jednak dużo za luźna, ale przy pomocy tych śrub da się ją na szczęście dosyć dobrze tutaj wkręcić i zablokować, tak że ona się nie rusza na tej osi mechanizmu napędzającego maszynę. Zrobiłem takie troszeczkę dłuższe od tych oryginalnych, być może będzie to tutaj widać, dwie śrubki, mniej więcej o połowę dłuższe. Obciąłem po prostu główki od zwykłych śrubek i zrobiłem tutaj szczelinę na śrubokręt. Te oryginalne śrubki sobie schowam, bo one są ważne. Gdybym kiedyś chciał tę tulejkę odmontować, no to zamontuję z powrotem te śrubki. Bez nich ta maszyna po prostu nie będzie działała. Natomiast teraz mogę założyć tutaj tulejkę i przez ten otworek mogę ją przykręcić do wału napędowego. Tak. Jedną śrubkę wkręciłem już przez naszą tulejkę w wał maszyny. Teraz widać, że napędza koło napędowe już mechanizm maszyny. I teraz muszę wkręcić drugą śrubkę. Tak. I też weszła już do środka i ładnie napędza maszynę. No i teraz pozostaje ostatnia część, czyli zamontowanie tego ręcznego napędu. Tutaj zakładam podkładeczkę. Wydaje mi się, że w tę stronę. Tutaj zakładam podkładkę od środka jedną. Zakładam taki pierścień nakręcany na gwint od środka, ale jeszcze go mocno nie dokręcam. No i muszę założyć ten chwytak, który będzie wchodził tutaj w szczelinę w naszej tulejce. Założony w ten sposób. I na szczęście można regulować jego położenie. Teraz już mogę częściowo przykręcić korbkę ręcznego napędu. Mogę chwytak włożyć tutaj, mam nadzieję, że to jest widoczne, w szczelinie w tej tulejce. O, to się zaczyna obracać. I mogę teraz mocno dokręcić ten ręczny napęd. I w ten sposób ręczny napęd maszyny Tuła jest właściwie gotowy. Spójrzcie, tutaj ten chwytak z napędu wchodzi w szczelinę w tulejce. Możemy go jeszcze dokręcić, żeby on się mocno trzymał. Możemy też troszkę dokręcić mocowanie tego napędu. I możemy teraz też, chociaż to w zasadzie nie jest potrzebne, ale teoretycznie możemy też założyć pasek napędowy. Sprawdźmy to. Opuszczam silnik i dokręcam. I maszynę można teraz obsługiwać bez podłączania do prądu. Mogę zamknąć klapkę. No i tak wygląda maszyna Tuła 1 z 1959 roku po zamontowaniu ręcznego napędu. Sprawdźmy, jak działa.
Trzeba przyznać, że praca tą maszyną z ręcznym napędem jest oczywiście troszeczkę bardziej męcząca, trochę bardziej wymagająca niż w normalnych warunkach przy zasilaniu silnikiem elektrycznym, ale z drugiej strony to małe urządzenie czyni tę całą maszynę bardziej niezależną i w jakichś ekstremalnych warunkach, kiedy nie ma dostaw prądu, można nią po prostu dalej pracować, a to odróżnia tę maszynę od większości współczesnych urządzeń, które przy braku zasilania są po prostu kompletnie bezużyteczne. Na pewno bez zasilania nie mógłby pracować ten również radziecki odkurzacz Rakieta. To jest właściwie rówieśnik naszej maszyny Tuła, ponieważ ta maszyna, jak wspominałem, pochodzi z roku 1959, a ta Rakieta jest z roku 1960, czyli w dawnych gospodarstwach domowych radzieckich, czy w ogóle w różnych krajach bloku wschodniego, w których dostępne były w sprzedaży radzieckie urządzenia, myślę, że taki komplet urządzeń gospodarstwa domowego był dosyć często spotykany. O tym odkurzaczu będę zresztą mówił w jednym z następnych nagrań. Jeszcze go wśród moich filmów nie pokazywałem, a w drodze do mnie jest już kolejna Rakieta, chyba z końca lat 60., troszeczkę nowszy model. Bardzo jestem ciekawy, co znajdziemy w środku w tym odkurzaczu. A tej maszynie na pewno też jeszcze poświęcę co najmniej jedno lub dwa nagrania. W jednym będę chciał ją porządnie wyczyścić i nasmarować, a także wypróbować, bo tego jeszcze do tej pory nie robiłem. Jeszcze tą maszyną nie szyłem ani przy napędzie ręcznym, ani przy napędzie elektrycznym. Wypróbujemy to na pewno w kolejnym odcinku. No i myślę, że jeden odcinek będę chciał za jakiś czas, nie od razu, poświęcić też w ogóle konstrukcji i przede wszystkim historii tych tulskich maszyn. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie przypuszczam, żeby ktoś pilnie potrzebował informacji o tym, jak zrobić brakującą część do ręcznego napędu radzieckiej maszyny do szycia z końca lat 50., ale może to się komuś przyda. A jeżeli takiej tulejki potrzebujecie, a nie jesteście w stanie jej wykonać własnoręcznie, dajcie znać, może uda mi się zrobić jeszcze kolejną, może trochę ładniejszą. Przypuszczam, że taki fachowiec, majster w tulskich zakładach, dysponujący odpowiednim sprzętem, odpowiednimi narzędziami, klepał takich tulejek kilkadziesiąt albo kilkaset na godzinę. Mnie wykonanie tej jednej tulejki zajęło chyba ze 2 godziny i kilka różnych prób. No ale pamiętajmy, to jest prototyp, działa i zawsze można przyłożyć się trochę starannie i zrobić taką część wyglądającą trochę bardziej profesjonalnie, no ale najważniejsze, że ta maszyna z nią działa. Cieszę się, że to urządzenie także z napędem ręcznym, już nie tylko elektrycznym, powoli wraca do życia, a kolejne urządzenia, kolejne odkurzacze czy jakieś inne stare przyrządy, stare narzędzia postaramy się wspólnie przywrócić do życia w następnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, cześć! Nawiasem mówiąc, to mi przypomina trochę taki stary telefon polowy, gdzie trzeba było pokręcić korbką, żeby zadzwonić do kogoś.